Cześć, macie, a dziś troszkę nietypowo, dziś unboxing Pcimcia Audi G2 ZS do laptopa. Hej, z tej strony Retro Gaming Laptop. Ostatnio czasem mi się nie darzy, natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, jest wręcz całkowicie odwrotnie. Wpadły mi ostatnio w ręce różne fajne rzeczy, m.in. Sound Blaster Creative Audi G2 ZS na złącze PCM-CIA do laptopa w pełnym, ładnym boksie. I dziś w tym odcinku myślę, że zrobimy sobie unboxing tej karty. Przeszukując cały internet, zauważyłem, że jeżeli chodzi o tą kartę, nigdzie nie ma żadnych ciekawych recenzji. Powiedziałbym nawet, że nigdzie nie ma żadnych recenzji. Jest jedynie taki bieda filmik pokazujący tą kartę w necie, więc myślę, że dziś zrobimy sobie unboxing, delikatne omówienie tego, co tutaj się znajduje, natomiast w następnym filmiku spróbujemy tę kartę uruchomić. Kartę jako taką kupiłem jako niesprawdzoną, jak też pokazywałem w shortsie. I tak naprawdę nie mam pewności, że ona działa. Niemniej jest to leżak magazynowy w pełnym boksie. Jeżeli chodzi o same pudełko, mamy tutaj bardzo estetyczne pudełko, mniej więcej odpowiadające standardom tamtych czasów. Jest tutaj skrócony opis tego, co znajduje się w środku, do czego tą kartę można sobie użyć, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o podłączanie peryferiów, jakie głośniki można tutaj sobie podać, tak żeby to miało sens. I jaką technologię obsługuje ta karta. Generalnie, jeżeli by się tutaj skupić nad samą technologią, myślę, że dla graczy, którzy by chcieli to wykorzystać w swoich retro laptopach, najważniejszy jest EAX Advanced HD, który nam tutaj daje naprawdę fajne doznania w grach. Do tego jeszcze, jeżeli chodzi o same multimedia, dochodzi nam DTS i Dolby Digital X, co również nie jest tutaj czymś, o czym nie warto by wspomnieć. Sama karta obsługuje, jak widać na pudełku, dźwięk 5.1, 6.1, a także 7.1. Co się tyczy zawartości samego środka, to w wersji, którą zakupiłem, już tutaj sobie sprawdzimy. Na pierwszy rzut wysuwa się kabel optyczny audio. Myślę, że ten kabel konkretnie nie był dodawany w zestawie. Myślę, że tutaj ktoś go wrzucił, bo być może na nim coś było testowane. I biorąc pod uwagę, że ten setup zakupiłem za około 60 zł, to myślę, że kupiłem całość w cenie właśnie tego kabla. Część elementów u siebie mam połączone właśnie kablami optycznymi, więc myślę, że nawet jeżeli by się okazało, że coś tutaj jest nie halo, to sam kabel na pewno sobie wykorzystam. Co tutaj dalej mamy w pudełku? Dalej w pudełku mamy Creative Audi G2 DVD Audio Sample Disc. Jakąś mamy ulotkę, która nam tutaj daje opis do sampli. Tutaj gdzieś będą dołączone prawdopodobnie sample, które sobie będziemy mogli odsłuchać na etapie później, gdyby się okazało, że ona działa, samych testów. Następnie mamy tutaj płytkę ze sterownikami dedykowaną do Windowsa XP i Windowsa 2000. Z tego co widzę, sama płyta nie była jeszcze otwierana, więc daje mi to jakąś nadzieję na to, że sama karta też nie była jakoś specjalnie ciorana. Więc no, jest duża szansa, że tutaj wszystko nam będzie śmigać. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, które są w pudełku, no to mamy tutaj instrukcję, taki quick start, gdzie mamy wszystko opisane w wielu językach. Mam nadzieję, że również i w polskim. Zaraz sprawdzimy. Jest opisane w polskim i tutaj mamy przedstawioną opcję na opcjonalne połączenia. Między innymi kino domowe, przesyłanie wyjściowych sygnałów cyfrowych do zewnętrznego dekodera lub odbiornika kina domowego, używanie urządzenia audio do dekodowania sygnałów cyfrowych z urządzeń zewnętrznych, tworzenie muzyki, używanie aplikacji firmy Creative, tworzenie plików MP3 z utworami muzycznymi CD, nagrywanie dźwięków z zewnętrznego źródła, odtwarzanie dźwięku wielokanałowym w formacie przestrzennym i inne informacje.
Więc tutaj pokrótce mamy opisane, czego możemy się spodziewać po możliwościach samej karty, natomiast na górze, bardziej na ulotce mamy mniej więcej pokazane, jakie też zewnętrzne peryferia możemy do takiej karty sobie podłączyć. Więc jakby na to nie patrzeć, mamy tutaj naprawdę według samego manualu bardzo duże możliwości. Niemniej jednak chyba mnie osobiście przynajmniej nie chodzi tutaj o to, żeby podłączać jakieś gitary czy inne peryferia, a bardziej o to, żeby sprawdzić, jak ta karta sobie radzi w grach, jak ta karta sobie radzi w starych laptopach retro. No i tak, tutaj mamy jeszcze kartę Sound Bass On, Sound Blaster 24-bit Advanced HD, Chosen by Games, Lover but Gamers. Co tutaj jest w środku? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Być może tutaj są te sample. Myślę, że to sobie w jakiś sposób sprawdzimy, pod warunkiem, że sama karta będzie działać. Co dalej? Dalej w pudełku mamy mniejsze pudełko. Dalej w pudełku mamy jeszcze tylko mniejsze pudełko, więcej już tutaj nic nie znajdziemy. A w mniejszym pudełku mamy tutaj... W mniejszym pudełku mamy jeszcze tutaj folię bąbelkową, mamy tutaj kabel od naszego Sound Blastera, czyli taki, można powiedzieć, expander, bo sama karta, chyba z tego co widziałem po obrazku przynajmniej, ma jakieś w sobie mini jacki. Te dodatkowe są prawdopodobnie do podłączania zestawów 5.1, 6.1 oraz 7.1. Jak widać, są dość porządnie wykonane, mają tutaj ładne pozłacane styki. Sama wtyczka jest też całkiem sprawnie i porządnie zrobiona. Nie jest to jakaś jednorazówka. Mamy tutaj samą wtyczkę nawet skręcaną na śrubki Philipsa, więc no widać, że tutaj producent postawił na naprawdę wysoką jakość wykonania. Wewnątrz, oprócz samego kabelka i samej karty, mamy jeszcze tutaj jakąś... Co tutaj mamy? Ważne, przeczytaj. No tutaj mamy mniej więcej opisane, jak mamy usuwać samą kartę z portu PCMCIA, jak ją mamy podłączać, w jaki sposób ją użytkować. To później może na dalszym etapie będziemy sobie musieli przepracować. Oprócz tego tutaj mamy jeszcze taką ulotkę, która nam jakby daje możliwość zadzwonienia na infolinię w zależności od kraju, w którym się znajdujemy. Jest również i Polska. Ciekawe, czy w ogóle jeszcze działają. No, nawet by pasowało chyba sprawdzić. No i generalnie tyle. Oprócz tego tutaj jeszcze mamy ulotkę. Ważne, musisz przeczytać. No i zasadniczo tutaj mamy tylko zdublowaną tą informację, która była podana tutaj. Więc no tyle. Pudełko sobie tutaj może odłożę na bok i przechodzimy do samej karty. Sama karta jest jeszcze w takim dodatkowym case'ie. Bardzo to tutaj dobrze wygląda. I jeszcze mamy oryginalną naklejkę Sound Blaster 24-bit Advanced HD. Jak widać, dosłownie udało mi się dorwać pełny boks. Sama karta prezentuje się w ten sposób. Już ją tutaj spróbuję wyjąć delikatnie. O! Jak widać, jest w standardzie PCMCIA. Jest na jeden slot, aczkolwiek jeżeli zajmiemy dolny slot, no to do górnego ze względu na ten wzgórek tutaj nic już nie włożymy, więc musimy zawsze popatrzeć, jak sobie to tutaj będziemy wkładać. W samej karcie mamy wejście do rozszerzenia tych jacków poprzez kabel, który wcześniej oglądaliśmy, oraz dwa standardowe gniazda mini jack, które wewnątrz również są, z tego co widzę, pozłacane. Jedno jest jako wejście do audio, drugie jest jako wyjście audio. I generalnie, jeżeli chodzi o unboxing samej tej karty, to by było tyle. Generalnie, czy sama karta działa? Myślę, że sprawdzimy sobie na
innym filmiku. Tutaj chciałem bardziej pokazać, co wchodziło wtedy, w tamtym okresie w skład boxa takiej karty, bo też takich filmików w sieci nigdzie nie było, a może ktoś kiedyś będzie taki box kupował, chciałby wiedzieć, co konkretnie się znajduje, z racji tego, że jestem prawie na 99% pewien, że mi niczego nie brakuje w tym pudełku. Mogłem dzięki temu i Wam pokazać, jak to powinno wyglądać. Generalnie na ten moment myślę, że to by było z mojej strony tyle. Jeżeli filmik się podobał, no to będzie mi na pewno bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że fajny kanał i content kanału do Was trafia, może rozważcie subskrypcję. Na tą chwilę dzięki, cześć!